Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry, witam Państwa. Ja się nazywam Kacper Musialik i zapraszam na kolejny odcinek serii Środa z Fusion Pro Tips. W dzisiejszym odcinku chciałbym Państwu zaprezentować nową strategię obróbczą, która od niedawna dostępna jest w środowisku Manufacture Fusion 360. Jest to strategia wykańczająca, tutaj dostępna pod 3D, chodzi o strategię Geodesic. Proszę Państwa, według mnie jest to jedna z najlepszych strategii wykańczających, jaka jest dostępna w Fusionie. No i właśnie dzisiaj na wideo chciałbym Państwu zaprezentować, na czym ta strategia polega i jak ją definiować. To co ważne, jest to strategia, która jest dostępna w podstawowej wersji Fusiona, więc myślę, że to ucieszy większość z Państwa. No z tą jedną uwagą, że mamy tutaj zakładkę, tak jak w przypadku niektórych innych strategii wykańczających, zakładkę Multi-Axis. Żeby ta zakładka Multi-Axis była aktywna, no musimy mieć do Fusiona dokupiony ten dodatek Manufacturing Extension. Przechodząc już do samej strategii, wybierzemy sobie, jak to zazwyczaj bywa, narzędzie i ja polecam, jeżeli są Państwo na etapie gdzieś nauki jakiejś nowej strategii, nie do końca wiemy, o co w niej chodzi, polecam zawsze kliknąć sobie OK po wyborze narzędzia i program albo zaakceptuje i wygeneruje nam jakąś ścieżkę, no albo tak jak w tym przypadku wyrzuci nam jakiś błąd, że czegoś mu brakuje, żeby tą ścieżkę wygenerować. I mamy tutaj informację, że nie mamy ustawionej Drive Surface. I to jest właśnie najważniejsza jakby cecha tej strategii Geodesic, to, że ta strategia sterowana jest za pomocą powierzchni, czyli my tutaj program oczekuje, że my wskażemy powierzchnie, które chcemy obrobić i jednocześnie to dla programu będzie informacja, że chcemy obrabiać te powierzchnie, a z drugiej strony to będzie dla programu informacja, jakby kształt tych powierzchni będzie definiował, w jaki sposób te nasze przejścia powstaną, tak? Więc ja teraz zaznaczę sobie powierzchnie, które chcę obrobić i kliknę OK. Strategia Geodesic dla tego modelu chwilę się generuje, stąd na końcowym wideo zostanie teraz ten proces przyspieszony. OK. Jak widzicie, chwilkę to trwało, ale mamy już naszą ścieżkę i dla tych z Państwa bardziej zaznajomionych z Fusionem wygląda ona pewnie znajomo. Jest to strategia Scallop. Zobaczmy, mamy tutaj strategię Scallop z tą jedną różnicą, że zobaczcie Państwo, tutaj program nie obrabia nam otworów, tak? Czyli nie mamy obróbki nad otworami. I to jest właśnie związane z tym, że my tutaj wybieramy powierzchnię, tak? No, wybierając powierzchnię, nie chcemy tutaj obrabiać tych otworów, stąd zostają one nieobrobione. Ale oczywiście, gdybyśmy chcieli obrobić otwory, to jest taka opcja, możemy tą operację zedytować, w zakładce Passes wybrać opcję Machine Over Holes, kliknąć OK i znowuż chwilkę poczekać na ścieżkę. OK. I proszę zobaczyć, że w tej chwili ścieżka wygenerowała się nad otworami. Czyli nie musimy, tak jakby to było w przypadku pozostałych obróbek, jakoś tutaj tych otworów zaślepiać za pomocą komendy patch i powierzchni, tylko po prostu ta opcja załatwia nam kwestię otworów. Dodatkowo proszę zobaczyć, że program rozpoznał zarówno otwór okrągły, jak i taką fasolkę jako otwór, nad którym ma obrabiać, więc tutaj nie ma z tym problemu. Dobrze, zobaczmy teraz, jakie możliwości sterowania tą ścieżką daje nam operacja Geodesic. OK. Stąd większość ciekawych rzeczy jakby jest tutaj do ustawienia w zakładce Geometria. Po pierwsze, tak jak mówiłem, ta ścieżka, która nam się wygenerowała, była to ścieżka Scallop, ale za pomocą narzędzia Geodesic możemy również obsługiwać ścieżkę Blend. Za chwilkę sobie do niej przejdziemy. Z rzeczy jeszcze bardzo ciekawych, proszę zobaczyć, że możemy tutaj sobie jeszcze jakby wpływać na to, jak ta ścieżka jest generowana. I w tej chwili, jak ja na chwilę wyjdę z tej edycji, proszę zobaczyć, że tutaj przy tym dolnym otworze robią nam się takie trójkąty, tak? Czyli generalnie jest to typowa ścieżka Scallop, która ma linię środkową, od której odsunięta jest wartość naszego kroku w bok. W tej chwili ja sobie zmienię to ustawienie i na przykład wybierzmy sobie tutaj nie machining boundary, tylko linia w środku. OK. No i znowu chwilkę poczekamy na wygenerowanie się ścieżki.
OK, mamy ścieżkę. I proszę zobaczyć teraz, że zamiast trójkątów mamy tutaj linię środkową dla tego segmentu, linię środkową dla elementu z prawej i linię środkową dla elementu z lewej. I kolejne przejścia po prostu odsunięte są o wartość kroku w bok, o wartość wierszowania. Co jeszcze możemy na przykład zrobić? Ano, zamiast linii w środku możemy wybrać sobie jakąś krawędź. Ja wybiorę sobie po prostu tą krawędź w koło naszego elementu, kliknę OK i zobaczmy, jak będzie wyglądała ścieżka dla takiego ustawienia. OK. I proszę zobaczyć, że dla takiego ustawienia mamy przejścia po prostu w kółko, w koło względem naszego odniesienia koncentrycznego. Tak, wszystkie linie są, można powiedzieć, okręgami. Dobrze, czyli tak, robiąc takie pierwsze podsumowanie, strategia Geodesic pozwala nam na wybranie zamiast ograniczenia za pomocą konturu, to ograniczenie za pomocą powierzchni. Wręcz wskazujemy powierzchnie, które chcemy obrabiać. Program domyślnie zakłada, że będzie próbował dostosować nam kierunki tych przejść do geometrii, którą wskazaliśmy, ale mamy dodatkowe narzędzie, które może jakby nadpisać te kierunki przejść i możemy je sobie dostosować. Dodatkowym plusem jest właśnie możliwość obróbki nad otworami bez żadnego wcześniejszego ingerowania w model w środowisku CAD. Dobrze, co dalej? Skoro omówiliśmy sobie pierwszą sprawę, to stwórzmy sobie kolejną obróbkę Geodesic i na przykład chciałbym zająć się tym zaokrągleniem. Tak? Czyli klikam sobie w nie, narzędzie jest to samo i skorzystamy z operacji Blend. Kliknę sobie OK. Tutaj ścieżka powinna się wygenerować troszkę szybciej, bo to jest dla niego prostsza geometria. OK, mamy. Ja troszkę jeszcze może zagęszczę wierszowanie, czyli w zakładce Passes zróbmy sobie Step Over na 1 mm. I to, co zaraz zobaczymy na wynikach, to za pomocą jednego prostego kliknięcia w zaokrąglenie program wygenerował nam ścieżkę, która wykończy nam to zaokrąglenie od samej podstawy do powierzchni górnej. Ale co jeżeli ja bym chciał, żeby te przejście wyglądało troszkę inaczej, czyli żeby one nie były wzdłuż tego zaokrąglenia, tylko przejścia pionowe? No znowuż, dzięki tej opcji w zakładce Geometria, w jaki sposób mają być generowane przejścia, możemy sobie wybrać opcję Curve Selection. Maksymalnie można wybrać dwie krawędzie i ja to teraz zrobię. Pierwsza krawędź, druga krawędź. Kliknę sobie OK. OK. I proszę zobaczyć, że tak jak chcieliśmy, przejścia są pionowe, dodatkowo wzdłuż tej naszej powierzchni zmienia się ich kierunek, tak żeby jak najlepiej dostosować się, powiedzmy, do tych ścieżek, które wskazaliśmy, do takich linii prowadzących te nasze przejścia. Dobrze, podsumowując, strategia Geodesic jest świetną strategią wykańczającą, która wykorzystuje znane nam już typy przejść, to jest Scallop i Blend, z tą jedną różnicą, że w tej strategii sterujemy tymi przejściami poprzez wybór odpowiednich powierzchni. Te przejścia później sterowane i generowane są właśnie w oparciu o te powierzchnie. Ułatwia to bardzo proces wyboru i proces uzyskania ścieżki, którą chcemy. Dodatkowo super opcją jest to, że dzięki tym dodatkowym opcjom jesteśmy w stanie wpłynąć, w jaki sposób ścieżki będą generowane na danej powierzchni. Dziękuję Państwu bardzo za oglądanie do końca. Zapraszam na wideo za tydzień i zapraszam do subskrypcji naszego kanału, bo filmy odnośnie Fusion 360 będą pojawiały się na tym kanale co środę. Pozdrawiam i do zobaczenia za tydzień. Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.